Praga to znacznie więcej niż tylko tani pilsner i niekończący się tłum na moście Karola. To miasto, gdzie rano możecie poczuć mrok średniowiecznych zaułków, a godzinę później stać przed rzeźbą, która wygląda jak sen szalonego artysty. Pokażę wam dziś 20 konkretnych miejsc, od gotyckich wież i barokowych ogrodów po surowy brutalizm i darmowe tarasy widokowe, o których mało kto wie. Zobaczycie punkty, które udowadniają, że stolica Czech ma znacznie ciekawsze i bardziej zróżnicowane oblicze niż to, które znacie z okładek tanich przewodników. Skupimy się na tym, co wyróżnia każdą z tych lokalizacji i na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania. Wszystkie te punkty zaznaczyłem na mapie, do której link znajdziecie w opisie. No to co? Chodźmy pozwiedzać. Zamek na Hradczanach. Zaczynamy od największego na świecie kompleksu zamkowego. To nie jest jeden budynek, a całe miasteczko pełne pałaców, dziedzińców i ogrodów, które od wieków jest sercem czeskiej władzy. Nad całością góruje katedra świętego Wita. Jej budowa trwała prawie 6 wieków, co widać w mieszance stylów, choć dominuje tu potężny mroczny gotyk. Kluczowa informacja. Wejście na same dziedzińce zamku i przejście obok katedry jest darmowe. Płacicie dopiero, gdy chcecie wejść do wnętrza świątyni, starego pałacu królewskiego czy na słynną Złotą uliczkę. To tam pod numerem 22 pracował Franz Kafka, a dziś znajdziecie tam miniaturowe domki, które kiedyś należały do zamkowych złotników. Przygotujcie się na kontrolę bezpieczeństwa przy wejściu, co w szczycie sezonu oznacza kolejki. Najlepiej przyjść tu rano albo późnym popołudniem, kiedy tłumy żedną. Zwróćcie też uwagę na uroczystą zmianę warty. Ta najbardziej widowiskowa z orkiestrą odbywa się w samo południe na pierwszym dziedzińcu. Józefow. Jeśli szukacie miejsca z historią i unikalnym klimatem, Józefow to punkt obowiązkowy. To dawne getto położone tuż przy Starym Mieście, które jakimś cudem przetrwało II wojnę światową. Paradoksalnie to sami naziści zostawili je nienaruszone, bo planowali stworzyć tu mroczne muzeum wymarłej rasy. Dziś to jedna z najlepiej zachowanych dzielnic żydowskich w Europie. Głównym punktem jest stary cmentarz żydowski, gdzie z braku miejsca na grobki stłoczono w niesamowite wielowarstwowe stosy. Obok znajduje się szereg synagog, z których każda jest inna. Synagoga Staronowa to najstarszy czynny obiekt tego typu na kontynencie, a synagoga hiszpańska zachwyca złotymi zdobieniami w stylu maurytańskim. To prawdopodobnie najbardziej fotogeniczne wnętrze w całej Pradze. Warto kupić bilet zbiorczy do Muzeum Żydowskiego, które obejmuje większość tych miejsc. Synagogi i cmentarz są zamknięte w soboty oraz w święta żydowskie. To miejsce uczy pokory, więc pamiętajcie o godnym stroju i zachowaniu ciszy. To wciąż miejsce kultu i pamięci. Wzgórze Petrin. Na koniec top 3 coś dla tych, którzy chcą odpocząć od ciasnych uliczek i zobaczyć miasto z innej perspektywy. Wzgórze Petrin to zielone płuca Pragi. Największą atrakcją jest tu wieża widokowa, która wygląda jak mniejsza siostra paryskiej wieży Eiffla. Ma 60 metrów wysokości, ale dzięki temu, że stoi na wzgórzu, jej szczyt znajduje się na podobnej wysokości nad poziomem morza co oryginał w Paryżu. Na górę najlepiej dostać się kolejką linowo-terenową. Obowiązują w niej zwykłe bilety komunikacji miejskiej, więc jeśli macie bilet dobowy, wjeżdżacie w cenie. Na szczycie oprócz wieży znajdziecie labirynt luster, świetna zabawa w starym stylu oraz ogromne ogrody różane, idealne na piknik. To idealne miejsce na spacer w dół w stronę dzielnicy Mała Strana. Ścieżki wiją się wśród drzew, a co kawałek wyłaniają się punkty widokowe, z których zrobicie genialne zdjęcia panoramy z czerwonymi dachami Pragi. Jeśli szukacie najlepszego miejsca na zachód słońca bez deptania sobie po piętach na moście Karola, Petrin jest bezkonkurencyjny. Most Karola to absolutna ikona Pragi. Łączy Stare Miasto z Małą Straną i ma ponad pół kilometra długości. Najlepiej przyjść tu o świcie. Przed 7 rano macie szansę na zdjęcie bez tłumu. Później zaczyna się tu prawdziwy jarmark. Artyści, muzycy i tysiące ludzi. Na moście znajduje się 30 barokowych rzeźb, ale szukajcie tej jednej, świętego Jana Nepomucena. Według historii został zrzucony z tego mostu do rzeki, bo nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi królowej. Dotknięcie wytartej na złoto płaskorzeźby pod jego figurą podobno gwarantuje to powrót do Pragi. Uwaga na kieszonkowców, bo w tym tłumie działają błyskawicznie. Most jest darmowy, ale wejście na wieżę na jego końcach jest płatne, a warto tam wejść dla genialnej panoramy na miasto. Rynek staromiejski i zegar Orloj. Serce praskiej starówki. To tutaj o pełnej godzinie wszyscy zadzierają głowy, żeby zobaczyć mechaniczny spektakl na zegarze Orloj. Maszerujące figurki apostołów i śmierć dzwoniąca dzwonkiem robią wrażenie, choć trwa to tylko chwilę. Sam zegar ma ponad 600 lat i jest cudem techniki. Krążą legendy, że jego twórcom wyłupano oczy, żeby nigdy nie zbudowali nic równie doskonałego. Rynek otaczają kolorowe kamienice i potężny kościół Najświętej Maryi Panny, którego wieże wyglądają jak z bajki Disneya. Unikajcie jedzenia w ogródkach na samym środku. Zapłacicie fortunę za przeciętną jakość. Lepiej wejść w boczne uliczki. Jeśli chcecie najlepszy widok na tłumy z góry, kupcie bilet do ratusza i wejdźcie windą na wieżę.
Klasztor na Strachowie, idealny przystanek między Hradczanami a wzgórzem Petrin, słynie z obłędnej barokowej biblioteki. Salę teologiczną i filozoficzną obejrzycie jednak tylko z progu, a za zdjęcia trzeba dopłacić. Prawdziwym hitem jest klasztorny browar serwujący piwo świętego Norberta. Jest rzemieślnicze, niefiltrowane i ważone według tradycyjnych receptur. Koniecznie sprawdźcie krawędź dziedzińca, to jeden z najlepszych darmowych punktów widokowych na Pragę i tutejsze winnice. Najlepiej dojechać tu tramwajem linii 22 i ruszyć spacerem w górę w stronę zamku. Brama prochowa, 65 metrów czarnego piaskowca i wejście w inny wymiar. Ta potężna gotycka wieża to symboliczny początek drogi królewskiej, którą władcy jechali na zamek. Nazwa nie jest przypadkowa. W XVIII wieku faktycznie trzymano tu proch strzelniczy. Zwróćcie uwagę na fasadę. Jest przeładowana rzeźbami czeskich królów i patronów. Na wysokości 44 metrów jest galeria widokowa. Musicie pokonać 186 stromych, kręconych schodów, ale widok na dachy Starego Miasta wynagradza każdy stopień. Wieża stoi tuż obok nowoczesnych pasaży i secesyjnego domu miejskiego, co tworzy genialny kontrast na zdjęciach. Wstęp jest płatny, ale wieżę najlepiej fotografować z poziomu ulicy Celetnej, tam wygląda najpotężniej. Miejski dom reprezentacyjny. Tuż obok surowej bramy prochowej znajdziecie totalne przeciwieństwo, praską perłę secesji. To tutaj w 1918 roku ogłoszono niepodległość Czechosłowacji, więc dla mieszkańców to miejsce święte. Z zewnątrz rzuca się w oczy gigantyczna mozaika nad wejściem, ale prawdziwa magia dzieje się w środku. Nie musicie od razu kupować drogiego biletu na koncert w sali Smetany. Wystarczy wejść do kawiarni lub restauracji na parterze. Wysokie sufity, kryształowe żyrandole i detale dopracowane do perfekcji. Czujecie się jak na planie filmu z początku XX wieku. Ceny za kawę są wyższe niż w bocznych uliczkach, ale płacicie za wstęp do jednego z najpiękniejszych wnętrz w Europie. Jeśli macie więcej czasu, sprawdźcie bar amerykański w piwnicy. To jeden z najstarszych i najbardziej klimatycznych barów w mieście. Tańczący dom. Pora na najbardziej kontrowersyjny budynek w Pradze. Tańczący dom powstał w latach 90. i do dziś dzieli mieszkańców. Jedni go kochają, inni uważają za architektonicznego intruza. Architekci inspirowali się parą słynnych tancerzy Fredem i Ginger. To ta szklana wieża wtulona w betonową konstrukcję. Większość turystów robi szybkie selfie z dołu i ucieka, ale mam dla was lepszy patent. Wejdźcie windą na ostatnie piętro do Glass Baru. Ma zewnętrzny taras widokowy z panoramą 360 stopni na Wełtawę i Hradczany. Kupując kawę czy drinka macie wejście na taras w cenie, więc wychodzi to taniej i lepiej niż typowe punkty widokowe. Wyszehrad. Jeśli macie dość tłumów na moście Karola, ruszajcie na Wyszehrad. To dawna siedziba czeskich władców, położona na wysokiej skale nad Wełtawą. Klimat jest tu zupełnie inny. Dużo zieleni, spokój i zero naganiaczy. Warto zajrzeć do neogotyckiego kościoła świętego Piotra i Pawła, a tuż obok na cmentarz zasłużonych. Leżą tu najwięksi Czesi, jak kompozytor Smetana, a same nagrobki to małe dzieła sztuki. Wyszehrad to przede wszystkim darmowe punkty widokowe. Idąc wzdłuż murów obronnych, zobaczycie Pragę z zupełnie innej perspektywy niż z zamku na Hradczanach. To idealne miejsce na spacer z kawą w ręku lub wieczorne piwo na trawie przy zachodzie słońca. Ściana Johna Lennona. Najbardziej kolorowy punkt na mapie Małej Strany, choć Lennon nigdy w Pradze nie był, po jego śmierci ta ściana stała się symbolem wolności i buntu przeciwko komunizmowi. Policja zamalowywała graffiti, a rano napisy i tak wracały. Dzisiaj to legalne miejsce dla artystów, więc ściana wygląda inaczej niemal każdego dnia. To absolutny top, jeśli chodzi o zdjęcia na Instagram, więc przygotujcie się na walkę o wolny metr kwadratowy tła. Znajdziecie ją tuż obok ambasady Francji. Zamiast tylko patrzeć na mur, rozejrzyjcie się po okolicy. Jesteście w jednej z najspokojniejszych części miasta, pełnej małych mostków i kanałów, które nazywa się praską Wenecją. Kościół Świętego Mikołaja. Uważajcie, żeby go nie pomylić. W Pradze są dwa kościoły pod tym wezwaniem, ale ten na Małej Stranie to barok na sterydach. Jeśli myślicie, że widzieliście już efektowne wnętrza, to miejsce z pewnością je przebije. Gigantyczna kopuła ma 20 metrów średnicy, a freski na suficie należą do największych w Europie. To tutaj na organach grał sam Mozart i do dziś odbywają się tu świetne koncerty. Wstęp do środka jest płatny, ale warto wydać te kilka koron dla samego efektu wow. Koniecznie wejdźcie też na przyległą dzwonnicę. To osobna atrakcja z osobnym biletem. Z góry macie genialny widok na rzekę i most Karola, a przy okazji możecie zobaczyć dawną kajutę agentów bezpieki, którzy z wieży śledzili okoliczne ambasady.
Clementinum to jeden z największych kompleksów budynków w Europie, dawna siedziba jezuitów. Większość osób przychodzi tu dla jednego widoku, barokowej biblioteki, która regularnie wygrywa rankingi na najpiękniejszą na świecie. Wygląda jak żywcem wyjęta z filmu o Harrym Potterze, tysiące starych ksiąg, ogromne globusy i freski na suficie. Bibliotekę ogląda się tylko z progu, nie można wchodzić między regały, więc przygotujcie dobry zoom w aparacie. Druga część zwiedzania to wieża astronomiczna. Kiedyś mierzono tu czas dla całej Pragi, dziś to jeden z najlepszych punktów widokowych w centrum. Panorama 360 stopni na Stare Miasto robi robotę. Pamiętajcie, że Clementinum zwiedza się wyłącznie z przewodnikiem w zorganizowanych grupach, więc najlepiej zarezerwować bilet online z wyprzedzeniem. Muzeum Narodowe. Ten monumentalny gmach dominuje nad Placem Wacława i po niedawnym remoncie wygląda obłędnie. Nawet jeśli nie jesteście fanami wystaw o minerałach czy historii Czech, wejdźcie do środka dla samej architektury. Klatka schodowa i panteon z rzeźbami wielkich Czechów to absolutny majstersztyk. Poczujecie się tu jak w królewskim pałacu. Bilet do muzeum pozwala wjechać na szklaną kopułę. To najlepszy punkt, żeby zobaczyć cały Plac Wacława z góry i zrobić zdjęcie, którego nie ma każdy turysta. Jeśli macie bilet, możecie też przejść podziemnym, multimedialnym tunelem do nowego budynku muzeum obok. Tam wyświetlane są genialne animacje o historii miasta. Wyspa Kampa. Zaraz po przejściu mostu Karola możecie uciec od zgiełku na wyspę Kampa. To najbardziej klimatyczne miejsce na Małej Stranie, oddzielone od lądu kanałem. Nie bez powodu nazywają to miejsce praską Wenecją. Domy wyrastają prosto z wody, a obok kręci się stare koło młyńskie. Na kampie znajdziecie też dawkę nietypowej sztuki. Mowa o gigantycznych, czarnych rzeźbach niemowląt bez twarzy autorstwa Dawida Cernego. Wyglądają dość niepokojąco, ale to obowiązkowy punkt na zdjęcie. Wyspa to przede wszystkim park, gdzie możecie po prostu usiąść na trawie i odpocząć od betonu starówki. Idźcie na sam koniec wyspy pod Muzeum Kampa. Stoją tam żółte pingwiny, które wieczorem świecą, a widok na rzekę i podświetlone Stare Miasto jest stąd darmowy i bezcenny. Nowy Swet to najbardziej klimatyczny zakątek miasta, o którym większość turystów pędzących na zamek nie ma zielonego pojęcia. Znajduje się rzut beretem od Hradczan, ale panuje tu absolutna cisza. To kręta ulica z małymi, kolorowymi domkami, które kiedyś należały do najbiedniejszych mieszkańców, a dziś są azylem dla artystów. Najlepiej spacerować tu bez mapy, chłonąc klimat starej, nienaruszonej Pragi. Nie ma tu tandetnych pamiątek ani naciągaczy. Wpadnijcie na kawę do maleńkiej kawiarni o tej samej nazwie co ulica. Ma uroczy ogródek. To idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku i zrobienie zdjęć, na których nie będzie setek innych osób. Ogród Wrtpa. To miejsce jest tak dobrze schowane, że pewnie miniecie je 3 razy, zanim traficie do niepozornej bramy przy ulicy Karmelitańskiej na Małej Stranie. Ogród Wrtpa to barokowy majstersztyk wpisany na listę UNESCO. Jest położony kaskadowo, co oznacza, że wspinacie się po kolejnych tarasach pełnych rzeźb i idealnie przyciętych żywopłotów. Na samej górze w małym punkcie widokowym czeka na was nagroda, prawdopodobnie najlepsza panorama na czerwone dachy Pragi i bliskie wieże kościoła Świętego Mikołaja. Jest tu cicho, elegancko i bardzo filmowo. Wstęp kosztuje około 130 koron, ale warto zapłacić za święty spokój i brak tłumów. Ważna uwaga, ogród jest otwarty tylko w sezonie od kwietnia do października, zimą brama pozostaje zamknięta. Pasaż Lucerny i odwrócony koń. W samym centrum, tuż przy Placu Wacława, ukryte jest coś totalnie nietypowego. Pasaż Lucerna to architektoniczne arcydzieło w stylu Art Deco, ale wszyscy przychodzą tu dla tej jednej rzeźby. Z sufitu zwisa odwrócony martwy koń, na którego brzuchu dumnie siedzi święty Wacław. To dzieło Dawida Cernego, największego prowokatora w Czechach. To ironiczna odpowiedź na ten poważny pomnik, który można zobaczyć przed Muzeum Narodowym. Pasaż ma swój specyficzny, nieco przykurzony klimat minionej epoki. Znajdziecie tu stare kino, kawiarnie i marmury. Winda Pater Noster to jedna z tych rzeczy, które musicie sprawdzić, dopóki jeszcze działają. Pater Noster to winda bez drzwi, która nigdy się nie zatrzymuje. Krąży w pętli jak niekończący się sznur paciorków, stąd zresztą jej nazwa. Znajdziecie ją w samym centrum w budynku praskiego magistratu przy Placu Mariańskim. Wstęp jest całkowicie darmowy, po prostu wchodzicie do budynku i szukacie kabin, które wciąż są w ruchu. Jak to działa? Skakujecie i wyskakujecie w biegu. Najlepsza zabawa jest na samej górze lub na dole. Nie wysiadajcie i przejdźcie przez strefę mroku, gdzie kabina zmienia kierunek. To całkowicie bezpieczne, a widok pracujących kół zębatych to gratka dla fanów mechaniki.
Idiom. W holu Biblioteki Miejskiej czeka na Was Idiom. To kolumna zbudowana z 8000 prawdziwych książek. Wygląda imponująco, ale prawdziwy efekt wow poczujecie, gdy zajrzycie do środka przez otwór w kształcie łezki. Dzięki lustrom zamontowanym na dole i na górze odniesiecie wrażenie, że zaglądacie do niekończącego się tunelu wiedzy. To jedno z najbardziej instagramowych miejsc w Pradze. Kolejka do zajrzenia do środka może być długa, więc najlepiej wpaść tu rano, zaraz po otwarciu biblioteki. To idealny przystanek na 10 minut, całkowicie darmowy i w samym sercu miasta. Uważajcie na godziny otwarcia, bo biblioteka bywa zamknięta w niektóre święta i niedziele. Jako obywatele Polski wjedziemy do Czech na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Czechy należą do Unii Europejskiej i strefy Schengen, więc na granicy zazwyczaj nie ma kontroli. Z większości miast w Polsce dojazd samochodem, pociągiem lub autobusem zajmuje od kilku do kilkunastu godzin. Jeśli wybierzesz samolot, np. z Warszawy, lot trwa zazwyczaj około 1 godziny 15 minut. Obowiązującą walutą jest korona czeska. Choć w wielu miejscach zapłacisz kartą, warto mieć przy sobie gotówkę na mniejsze wydatki w lokalnych hospodach czy na straganach. Średnio ceny artykułów spożywczych są 10-15% wyższe niż w Polsce, jednak lokalne piwo bywa tańsze niż u nas. System transportu w Pradze jest jednym z najlepszych w Europie. Bilety najlepiej kupować przez aplikację. Bilet 30-minutowy kosztuje około 6 zł. Ważne, papierowy bilet musisz skasować natychmiast po wejściu do pojazdu lub metra. Bilety w aplikacji mają kilkusekundowy czas aktywacji. Musisz poczekać, aż staną się aktywne, zanim wsiądziesz, by uniknąć kary. Jak oszczędzić na zwiedzaniu? Praga wprowadziła program Early Bird Special. W praskich wieżach, Brama Prochowa, wieża przy moście Karola, ratusz staromiejski, przez pierwszą godzinę po otwarciu bilety są o połowę tańsze. Co zjeść w Pradze? Szukaj tradycyjnych jadłodajni lub gospod. Smażony ser to absolutna klasyka. Gulasz z knedlikami, podstawa czeskiej kuchni, sycąca i zazwyczaj w dobrej cenie. Parky w rochliku, to czeska wersja parówki w bułce, czy trydelnik, popularne słodkie ciasto, wypiekane na ulicach, idealne na szybką przekąskę. Jeśli planujesz degustację lokalnych trunków, Praga oferuje dwa główne kierunki: piwo oraz absynt. Czesi traktują piwo jak standardowy napój do posiłku, co przekłada się na jego bardzo przystępną cenę. W przypadku absyntu musisz zachować większą czujność. Unikaj kupowania tanich nalewek, które jedynie imitują oryginał. Są słabsze, słodsze i nie mają nic wspólnego z oryginałem. W niektórych restauracjach obsługa częstuje gości alkoholem przy wejściu. Pamiętaj, że zostanie on dopisany do rachunku, zazwyczaj w wysokiej cenie. Co przywieźć z Pragi? Klasyki to przede wszystkim czekolada studencka, absynt, becherówka, kofola, kosmetyki piwne czy gadżety i zabawki z kultowym krecikiem.